Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy, czyli ja łącznie z mężem, ciasto dynamit. Przygotowanie ciasta zaczniemy od kremu budyniowego i żeby go zrobić potrzebujemy 1 litra mleka, 3 budyni śmietankowych bez cukru, 30 g mąki pszennej tortowej, 5 żółtek jaj, 150 g cukru oraz 200 g masła lub margaryny. Bierzemy sobie garnek z szerokim dnem, wlewamy do środka 800 ml mleka, włączamy gaz i zostawiamy, żeby mleko się gotowało. A w międzyczasie do miseczki wkładamy 5 żółtek jaj i mikserem lub trzepaczką ręcznie ubijamy aż podwoją objętość. Wtedy dosypujemy 150 g cukru i nadal ubijamy, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. Ok, teraz jest kolej dolać 200 ml mleka. Dolewamy i nadal mieszamy. Dodajemy również 30 g mąki pszennej tortowej. A na koniec dodajemy 3 budynie śmietankowe bez cukru i nadal mieszamy. Wszystko dodane, dokładnie wymieszane. Wobec tego wracamy do mleka, które już się gotuje i powoli małym strumieniem wlewamy masę jajeczną z budyniami do środka, cały czas mieszając. I teraz musimy cały czas mieszać, aż budyń się ugotuje, ponieważ budyń ma tendencję do przypalania. Zmieniła się konsystencja, jak Państwo tu widzą, na gęściejszą. A kiedy będziemy wiedzieli, że budyń się ugotuje? No jak pojawią się takie bąble, gejzery powietrza. Tak jak tu w tym przypadku Państwo widzieli, wobec tego wyłączamy gaz i przelewamy ugotowany budyń do innego naczynia, również szerokim dnem, wtedy nam szybciej wystygnie. Teraz jeszcze musimy przykryć budyń folią spożywczą z wierzchu, żeby nie zrobił się korzuszek, który później popsuje nam krem budyniowy. I tak przygotowany budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A my zajmiemy się ponczem, który przygotujemy z 400 ml wody, 1 cytryny małej wystarczy i 3 łyżek cukru. Cytrynę sparzamy, czego nie pokazaliśmy, i obieramy ze skórki. Skórka obrana, teraz będziemy wyciskać sok z cytryny.
Bierzemy sobie rondelek, do którego wsypujemy 3 łyżki cukru, wlewamy 400 ml wody oraz sok z cytryny. Wszystko mieszamy, żeby się połączyło i rozpuściło w wodzie. Dokładamy skórkę z cytryny i rondelek stawiamy na gazie. Musimy doprowadzić całość do zagotowania, a następnie jeszcze pogotować kilka minut. Po wyłączeniu gazu nasz poncz musimy przelać, pozbywając się skórek i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A po jakimś czasie, kiedy budyń już nam wystygnie, będziemy kontynuować robienie kremu budyniowego. Z budyniu ściągamy folię spożywczą. Budyń ma konsystencję zwartą. Jakbyśmy go pokroili, to zachowa swoją konsystencję i tak ma być. Jeżeli Państwu wyszedł inny budyń, proponuję zrobić od nowa. A my bierzemy sobie miskę, do której dajemy 200 g masła lub margaryny i ubijamy na puszystą masę. My dodajemy już wystudzony budyń partiami. Po dodaniu ostatniej partii budyniu proponuję nie kończyć, tylko nadal ubijać, tak jak my, żeby ten krem budyniowy zmienił konsystencję na taką gładszą, na taką jedwabistą, zmienił też kolor. Krem budyniowy odstawiamy na chwilę na bok, my zajmiemy się blaszką i spodem ciasta. Żeby przygotować spód ciasta, potrzebujemy około 2 paczek podłużnych biszkoptów oraz tortownicę o wymiarach 25 cm średnicy. Biszkopty będziemy docinać na wysokość rantu, a po docięciu wszystkich biszkoptów będziemy te części maczać w ponczu i ustawiać dookoła rantu. Jak Państwo widzą, wykorzystaliśmy górę, którą docięliśmy i zostały nam części odrzucone, tak zwane, które będziemy układać teraz na dole tortownicy, na spodzie, również nasączając w ponczu. Całość pięknie przygotowana, wobec tego do środka wykładamy krem budyniowy. Musimy krem ułożyć tak, żeby on docisnął te biszkopty wokół rantu i ładnie wszystko wyrównać. Foremkę wstawiamy na razie do lodówki, a my zajmiemy się masą czekoladową. Do masy czekoladowej potrzebujemy 150 ml śmietanki kremówki 30%, 10 g masła i 2 czekolady mleczne. Szykujemy sobie kąpiel wodną, czyli garnek z wodą, miska nad tą wodą, żeby się nie stykała. Do ogrzanej miski wlewamy 150 ml śmietanki kremówki 30%, dodajemy 10 g masła, 2 czekolady mleczne i wraz z podgrzewaniem miski produkty będą się roztapiać, łączyć ze sobą. Mieszajmy tam sobie od czasu do czasu, żeby to wszystko sprawniej szło. I po jakimś czasie mamy polewę czekoladową. Masę czekoladową po zrobieniu zdejmujemy z gazu i studzimy. Ona może być ciepła, ale nie gorąca. A jak ją przestudzimy, to wtedy wylewamy tą masę czekoladową na wcześniej przygotowane ciasto
Ona się sama rozłoży, sama poukłada i takie ciasto wkładamy do lodówki na minimum 12 godzin, żeby wszystko dobrze stężało. Po 12 godzinach wyjmujemy ciasto z lodówki. Mogą Państwo odciąć rant, nie muszą. Ale zdjąć go Państwo powinni. Po zdjęciu rantu nasze ciasto wygląda w ten sposób. Ciasto jest łatwe do zrobienia, bo tak naprawdę trzeba zrobić tylko krem budyniowy. I mamy fajne ciasto. Zachęcam do zrobienia pysznego ciasta, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.